To jest wydarzenie przełomowe dla Kościoła lokalnego i dla każdego z nas. Czas bowiem najwyższy nie tylko mówić o tym nawróceniu, ale podjąć w praktyce postulowane przez obecnego papieża tak zwane nawrócenie duszpasterskie. Doskonale więc Maryja wypełnia Boży plan zbawienia, a jako Matka Kościoła niezmiennie prowadzi do Jezusa i wzywa do wierności Jego woli. Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Peregrinacja nam przypomina, że my jako chrześcijanie jesteśmy ludem Bożym w drodze. W tej drodze mamy konkretny cel, który nie może nam zniknąć sprzed oczu i myślę, że kiedy ta peregrinacja obrazu naszej Matki Królowej, to jest przypomnienie, że ten naród po pierwsze jest zjednoczony właśnie dzięki Matce. Tej jedności dzisiaj bardzo potrzebujemy i myślę, że tutaj peregrinacja będzie taką doskonałą okazją, żeby o tę jedność modlić się i myślę, że też jako odpowiedź zawalczyć. Jedność w sensie jedności wiary, żeby dzisiaj przy różnych czasami pewnych zakusach pogodzenia wiary ze światem, żeby jednak być wiernym Panu Bogu, więc ta jedność wokół obecności zbawczej Pana Boga, a drugie to ta jedność na tym poziomie horyzontalnym, żebyśmy też jako naród potrzebujemy tej jedności w rodzinach, potrzebujemy tej jedności dzisiaj w bardzo podzielonym narodzie i myślę, że to jest ten dar od Pana Boga, żeby tę właśnie peregrinację wykorzystać jako również modlitwę o jedność. Doliczyłem się około 145 zdań biblijnych mówiących o nawróceniu, nawracaniu i tak dalej. Tylko 8 razy wśród tych 145 zdań jest wprost mowa o nawróceniu od grzechu, od nieprawości. Na 145, 8 wprost od grzechu, od nieprawości. Znacznie częściej, bo 38 razy, w tym 9 razy w Nowym Testamencie, mówi się wprost o nawróceniu do Boga. Od grzechu do Boga. Na tej podstawie można rozróżnić nawrócenie negatywne, które polega na zerwaniu z dotychczasowym stylem życia z dala od Boga i Jego przymierza, oraz nawrócenie pozytywne, które w istocie jest wyborem drogi Bożej i przylgnięciem do Chrystusa. Ważniejszy jest ten drugi aspekt, zaś odejście od zła jest koniecznym warunkiem i zarazem konsekwencją nawrócenia czyli wejścia na drogę zjednoczenia z Bogiem. Życie chrześcijańskie potrzebuje ciągle odnawiania się, ciągle jakiegoś dopełniania. Peregrinacja między innymi nas tego uczy, bo to jest takie doświadczenie, które toczy się już w Polsce od 1957 roku, a więc ma bardzo odległą metrykę. I między innymi ono, jak mi się wydaje, wyraża bardzo dobrze fakt, że trzeba to co robimy w Kościele, dostosowywać do nowych warunków, bo one w ciągu tych ponad półwiecza zmieniły się kilkakrotnie i przynoszą rezultaty, więc właśnie przez to, że dostosowuje się do trudności, do możliwości, do tych przychylniejszych momentów, bo takowe też są. No więc próbujemy popatrzeć na historię, na współczesność i coś z tego wziąć dla siebie. Samo sympozjum nam przypomina, że rzeczywiście peregrinacja jest jedną z cech charakterystycznych polskiej pobożności, również maryjnej. I też przynosi nam dużo nadziei, bo to spojrzenie historyczne pokazuje, że ta peregrinacja zawsze przynosi wiele pięknych owoców, które są przede wszystkim darem łaski za pośrednictwem Matki Bożej i teraz pozwala nam również z nadzieją patrzeć na tę kolejną peregrinację, że też może te owoce będą i trzeba je umieć przyjąć i odpowiednio potem zagospodarować.